No proszę Państwa, dzisiaj bardzo ważny odcinek. Ostatni Passat w sedanie. Przynajmniej póki co. Dokładnie, bo na rynku niedawno pojawiła się B9, która występuje tylko w nadwoziu kombi. Czy tam wariant, bo jacyś ostrzy fanatycy Volkswagena zaraz mnie tutaj będą cisnąć. I według mnie to jest tak. Jeśli poczytamy sobie posty na przykład na różnych grupach związanych z Passatem B8, no to zauważymy, iż większość osób woli jednak wersję wariant, ale z drugiej strony ja na przykład kiedyś miałem Passata B8 właśnie w sedanie czarnego. Ogólnie byłem z niego bardzo zadowolony, bardzo fajny, bardzo taki optymalny samochód, ale jeśli B8 występowałaby tylko w wersji wariant bez sedana, z pewnością takiego Passata bym nie miał. Po prostu, ja wolę sedany. Ten samochód jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. No w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, spróbujemy zmierzyć sobie ją raceboxem, chociaż dzisiaj jest trochę wilgotno. Skoczymy na próbę autostradową. Jest to Polift, rocznik 2020. Passacik, no to TDI pod maską, ale B8 już raczej tak, nie wiem, nie pasuje, by jeździć nią z wąsami. 150-konne 2.0 TDI ze skrzynią DSG. Taka fajna maszynka i obszerna do śmigania. Na co dzień, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to B8 jest według mnie najładniejszym z Passatów. Zdecydowanie bardziej podoba mi się niż B9. B9 jakaś jest taka po prostu chyba mdła, nie wiem. A tutaj naprawdę, jeśli jeszcze mamy maszynę w takiej konfiguracji, ładna, chociaż nie za duża felga, taka w sam raz na daily, te chromy, ciemny lakier, nawet on trochę tak wygląda premium. I tutaj bez śmiechów żadnych, że tam Passat to przecież nie, ładnie. Ten egzemplarz to taka pośrednia wersja wyposażenia. Mamy tutaj światła LEDowe, standardowe, chyba nie wycinające, tak mi się wydaje, ale jest tempomat aktywny. Różni asystenci tutaj nad kierowcą czuwają. Jeśli bierzemy takiego Passata pod uwagę, czy to przedlifta, czy to takiego jak tego polifta, czy z benzyną, czy z dieslem pod maską, to w zasadzie nie ma tutaj żadnych jakichś takich fuck-upów. Chyba nawet 1.8 TSI tutaj w B8 będzie poprawione. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tego jedynie silnika nie jestem taki pewny. Możecie mnie uzupełnić zawsze w komentarzu. Linia bardzo spoko. Światła z tyłu też LEDowe. Pośrednia wersja, więc nie mamy tutaj na dole chromów. Za to tutaj już są. Felgi 17-calowe. Rozmiar opon 215×55. Także oponki w tym egzemplarzu nie będą drogie. Ale zobaczcie, jako już mamy tutaj taki dość ciekawy, fajny, nowoczesny wzór felgi. No bo wnęki są polakierowane na czarno, wierzchnia część spolerowana. Nawet ta felga nie za duża, a tutaj po prostu fajnie pasuje. Auto ma niecałe 4,8 metra długości, chociaż tak patrząc na ten wóz, jest on tak smukły, że wydawało mi się, iż nawet jest troszeczkę dłuższy sedan. Zobaczcie w ogóle, że jest to Polift, no to mamy też inne lampy, inne zderzaki. Tutaj emblemat też jest na klapie na środku. Bagażnik prawie 600 litrów, 586 jakoś dokładnie. Naprawdę olbrzymi. Zobaczmy, czy tu jest tutaj koło zapasowe. Miejsce raczej jest. Proszę bardzo, dojazdóweczka, ale jest. Teraz zajrzałem sobie tam na wlepkę i widzę, że jest to wersja Business, coś takiego, Business Evo jakoś tak. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Bardzo spoko, jest tutaj keyless, czarne szyby z tyłu, takie dekory w taką jakby siateczkę. Tutaj miękko, tutaj ten element wąski jest twardy, ale tutaj miękko i tutaj twardo. Za to wnęki są wyściłane miękko. Tapicerka też raczej taka normalna, tradycyjna. Czy coś tutaj się w środku dzieje? No jest taka siateczka. Miejsca z tyłu w B8 jest naprawdę od cholery. Chyba tylko Skoda Super będzie tutaj miała więcej miejsca, ale to są spokrewnione bardzo samochody. Krewnioki, nie no, czy to na nogi, czy to na głowę. Wszystko jest ok, jeśli chodzi o takie feature'y z tyłu. No to podłokietnik, proszę bardzo, prosty, ale jest. Uchwyty na kubki, miękki. Oczywiście elektryczne szyby, z tyłu nawiewy, tutaj wejście 12V, tak jest. Zagłówki regulowane są w dwóch płaszczyznach, w pionowej, ale też w poziomej. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Od razu widzę, że jest to Polift po kierownicy oraz po tym napisie Passat, tutaj po tym emblemacie na środku. Ale pastuszek, ale nie taki wąsaty. Boczek drzwiowy z przodu, tak samo jak z tyłu. Tutaj dół będzie twardy i tutaj góra cała miękka, za wyjątkiem tego fragmentu tutaj. Różne chromowane wstawki, czy też szare fotele półelektryczne. Ergo Comfort, takie wiecie. Tutaj jest raczej miękko.
Tutaj tak powiedzmy, średnio, tak sam raz powiedzmy, o to jest regulowane. Nawet długie trasy nie będą tutaj dla nas straszne, przecież Passat TDI, no to duży zasięg, w trasie trzeba się, bo głupio jest wyjść na przykład do kibla sobie. No wiecie, przynajmniej naczytałem się takich opinii w internecie, szczególnie pod testami aut elektrycznych, ale wiecie co, jak to jest z tymi internetowymi opiniami. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead, naprawdę luźno tutaj sobie się, nawet powinienem sobie oparcie bardziej pionowo ustawić i teraz będzie poprawna pozycja za kierownicą. Wszystko jest ok. Kierownica czy tam raczej czteroramienna, no bo tutaj jest prześwit. Bardzo ładnie wygląda, jest ekstremalnie prosta w obsłudze. Czy tutaj muszę coś Wam tłumaczyć? Chyba nie. Silniczek, jak sobie tutaj mięciutko chodzi. Mi się wydaje, że w ogóle B8 po lifcie jest fajniej wyciszona niż przedliftowa. Ciszej jest w tym samochodzie niż w tym moim, jak ja miałem przedlifta. Liczniki, akurat nie ma tutaj liczników LCD. Tradycja, analogowe wskazóweczki. A to też ciekawy temat, bo niektórzy jak widzą ogłoszenie takiego Passata i mówią, nie ma Virtual Cockpitu. A potem jest test takiego samochodu, gdzie Passat ma Virtual Cockpit i jest narzekanie, jest ty Virtual Cockpit. Ja już naprawdę nie wiem. Tutaj mamy analogowe, tradycje, można mieć pełną kontrolę. Po środku jest taki oto wyświetlacz monochromatyczny, prosty. Taki wozik do latania, proszę. Temperatura oleju jest porządnie. I co mamy tutaj? Gdzieś 2/3 baku. Jaki tutaj będzie zasięg? 820 km. Deska rozdzielcza jest prawie taka sama jak w przedlifcie, ale tutaj proszę, w przedlifcie nie ma takiego tutaj oznaczenia Passat. No i inny jest zupełnie tutaj. Multimedia są inne. Przede wszystkim tutaj wszystko na płasko. Zobaczcie, jak to wszystko tak też reaguje już na ekran, jak przykładam rękę. Radyjko. Ładnie to wszystko chodzi, płynnie. Mamy Android Auto Mirroring, ale też jest tutaj nawigacja taka normalna. Czekajcie, jak tutaj? Mapka. Tutaj ciężko naprawdę się przywalić. Wszystko jest ok. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, podgrzewane fotele, gałęcjusz DSG 7-stopniowy, czujniki parkowania przód-tył, tutaj widzę USB-C wejście, elektryczny ręczny, auto hold, uchwyty na kubki z roletką i podłokietnik regulowany w 2 płaszczyznach. Myślę, że możemy gasić i zajrzymy jeszcze pod maskę, bo już się trochę ciemnawo robi, dzisiaj późno zacząłem. Ogólnie taki Passat jest samochodem, do którego wchodzimy pierwszy raz, to po prostu wszystko i tak będzie jasne. Nie musimy przechodzić żadnego szkolenia, nie ma tutaj żadnych kładzików o maskę. Te pierwszy raz w ogóle teraz podchodzę, wszystko jest takie oczywiste jakby tutaj. 2.0 TDI, też oczywisty wybór w takim Passacie, chociaż 1.4 TSI, na przykład takie 150 koni, czy tam 1.5 TSI, no to już mają też odłączanie cylindrów, fajne jednostki benzynowe, ale tradycyjnie TDI 150 koni, 340 Nm. Jest to kawał auta, masa prawie 1600 kg, tak 1579 chyba, 76. Ale zużycie paliwa potrafi być tutaj naprawdę niskie. Tak będziemy sobie jechać krajówką, myślę, że coś 3 z kawałkiem nam ten wóz jest w stanie spalić. No, według WLTP mamy tutaj 5,0 średnie zużycie paliwa. Jakieś krajówki to 4,4, autostrada 5,1, no i krótkie takie jazdy 6,3 litra, miasto 5,1. Oczywiście te wartości będą do uzyskania, gdy nie będziemy po prostu jechać jak zwierzaczki. Przyspieszenie do pierwszej setki, deklaracja producenta 8,9 sekundy. A prędkość maksymalna 220 km na godzinę. Patrzcie, 220, 150 koni mechanicznych, 1600 kg, taki wóz 220. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Czas przenieść się na autostradę. Sprawdzimy to. I dobra, to będziemy palić maszynę, ale wiadomo już bez soundchecku. Tylko tu chciałem Wam coś takiego ciekawego pokazać. Patrzcie, damy sobie na zapłon. Zużycie paliwa. Jechałem teraz po niemieckich wioskach i krajówkach. Sami zobaczcie, 95/100 moja ocena jazdy. Jechałem na wynik 3,4 litra. Prędkości od 50 do 100 km na godzinę. Ale dobra, kasujemy sobie zużycie paliwa. Teraz będzie z pewnością troszkę wyższe. Nie ma tutaj w tym samochodzie trybów jazdy. Chyba to było opcjonalne albo w wyższej wersji wyposażenia. Natomiast jest tutaj tryb żeglowania. Damy sobie skrzynię na S. O. Pracę skrzyni biegów po prostu. Są 2 tryby jakby.
Wie co, tutaj będzie zużycie paliwa, a ja licznik zrobię sobie tak, temperatura oleju ok, żeby była prędkość. No i zobaczymy, 220 km na godzinę wpisane, 100-200, zrobimy 100-200, trochę to może potrwać. No i dobra, będziemy cisnąć. Generalnie 150 koni mechanicznych, to wiadomo, nie będzie to jakiś tam autostradowy rzezimieszek i rozbójnik, ale do normalnego śmigania jak najbardziej. Jeśli ktoś pisze w komentarzu, że się nie nadaje do normalnego śmigania, po prostu nie ma racji. No i paczka 8. Kurczę, nie zwróciłem uwagi, czy jedziemy teraz pod wiatr, czy z wiatrem. To jest ciekawe. No i teraz jeszcze pod górę. Wyprzedzanie musimy odpuścić, ale 200 licznikowe już widziałem było. Bujniemy się tak porządkowo. 189 km na godzinę było. Tutaj, na tym fragmencie drogi mamy boczny wiatr, ale może zaszmylny. Jak zawrócimy sobie na zjeździe na Szwed, będzie wiatr w dupę. Znaczy w dupkę, kultura. Dobra, i takie dwie paczki. Akurat dobrze, że ciśniemy, bo tam stały cole, sprawdzają przebieg prób autostradowych, czy nikt nie oszukuje. Dobra, tutaj trwa wyprzedzanie, troszeczkę dzisiaj jest ruch. Warto też wspomnieć o tym, iż jest tutaj Travel Assist, także wciskamy po prostu jeden przycisk. Auto od razu ciśnie na tempomacie aktywnym, jest trzymanie w pasie ruchu. Patrzcie, Peugeot nam wyjedzie, 508. To auto tutaj nie wpiernicza się w niego, sobie zwolni. Tylko wiadomo, trzeba czasami po prostu za kierownicę sobie tutaj, no tak bujno, znaczy w zasadzie jak jedziemy samochodem, to trzeba non-stop trzymać za kierownicę. Ale wiecie, o co mi chodzi, czysto teoretycznie to moglibyśmy ją puścić i auto by się trzymało w pasie. Jak długo byśmy nie trzymali, no to zacznie tutaj nam płakać trochę. No dobra, kurczę pieczone, zjeżdżamy, jest odcinek specjalny, dzisiaj jest ruch, widzę. No jeszcze tutaj szybka informacja, średnie zużycie paliwa 10,4 litra, no ale jak widzicie tutaj musiałem zwolnić. 205 jak na razie było, czekamy. Tutaj zrobię cięcie, dam wam play, jak będzie można depnąć. Dobra, tutaj zrobimy sobie takie profilaktyczne bujnięcie, troszeczkę się poluzowało. No, a szóstka mi na dupie siedziała, a teraz dogonić mnie nie może, ciekawe. Ale były takie chyba 150 czy 160 konne A6 C8. Tutaj będzie troszeczkę szybciej. Ciekawe, czy tutaj w ogóle jest kaganiec na te 220. No i to już pod wiatrzysko jest. Dobra. I tutaj nie ma sensu dalej cisnąć. 213 km na godzinę według GPS-u, ponad 220 licznikowe. Robimy sobie jakiś soundcheck. Ja wiem, że 2.0 wtedy... O! Coś się popsuło. Zawsze lubię patrzeć, jakie samochody się popsuły. Mondeo MK5, proszę bardzo. Jedziemy akurat Passatem, moglibyśmy się zaśmiać, ale wiadomo, jesteśmy ludźmi z klasą, tego nie robimy. Zrobimy sobie soundcheck. Skrzynia biegów w trybie S. Ja wiem, wiecie, soundcheck 2.0 TDI. Nawet tutaj nic nie słychać. A jeśli chodzi o to, że nic za bardzo nie słychać, przyznam szczerze, że taki Passacik B8 po lifcie jest bardzo fajnie wyciszony, jest jakoś, ja przynajmniej zauważam różnicę, że jest ciszej względem przedlifta. Właściwie w moim Passacie to tak fajny samochód, ale mogłoby być troszeczkę ciszej, a tutaj w polifcie cholera wie, może miałem troszeczkę większe, może szerszą oponę, ale żeby to aż taką różnicę robiło, wątpię. Klejonych szyb tutaj też nie ma, akustycznych. Jeśli mowa o prowadzeniu, no to wiadomo, nie będę tutaj się jakoś tam rozwodził. Jest on normalny samochód do normalnego śmigania, nie żaden wojownik torowy. Dobra, ale A4 już mogłaby tutaj przyspieszyć. Damy sobie na S. 100-200 by się przydało zmierzyć. Zmierzymy. Dawaj, dobra, wjedziemy. Będzie 100-200, ale się udało wymierzyć. Ja pierniczę, jakaś Toyota w ogóle, bus Toyoty ciśnie. No ale nie ma opcji. No i teraz jest wiatr w plecy, także tutaj powinniśmy osiągnąć jakąś prędkość maksymalną.
Średnie zużycie paliwa w ogóle spadło do 9 coś litra. O kurde, 36 sekund, a to akurat tak w sam raz jest wynik. Bo tak 30 sekund ma 190-konna wersja. Patrzcie, ja miałem 6-stopniowe DSG, tutaj 7. Właściwie taki nadbieg. Ale został on wrzucony, żeby pojechać szybciej. ...218... 219... 220... No chyba nie ma tutaj kagańca. Ja pierniczę, panie, ale się bujniemy. 224 już było. A teraz będzie dopiero z górki tak wyraźnie. 235 według prędkościomierza, nawet właścicielowi tutaj mówiłem, że tak 240 obstawiam, że dzisiaj będzie licznikowe, ale zobaczymy. Kurczę. Dobra, i odpuszczamy, bo jest pod górkę. 239 km na godzinę według prędkościomierza, 226 według GPS-u. Ale mam dla was jeszcze jedną niespodziankę, bo tutaj będzie tak ostro z górki. Także tutaj zrobimy to takie lekkie podtrzymanie, ale nie w opór. No. Patrzcie, patrzcie. 230 km na godzinę i 243 według prędkościomierza. 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych. Czujecie to? I ktoś mi pisze, że kurczę, ten samochód nie daje rady, taki Passat 150 koni mechanicznych. Za duży do tej mocy. 230 według GPS-u. Oczywiście, jak się popieści. No i dobra, już nie będziemy się tutaj bardziej bujać. Niech Passat sobie odpocznie. 10,5 litra na 100 km. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej, nawet 10,4. Pięknie sobie maszyna poradziła. Szczerze mówiąc, nawet ja się nie spodziewałem aż tak wysokiego wyniku. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord kategorii 2.0 TDI 150 koni mechanicznych w tym segmencie na moim kanale. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobał. Ten pakiet petrolheadowy, mimo iż tutaj jest TDI na ropę, pakiet petrolheadowy. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie trzymajcie się. Pastuch trzyma fason.